Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie było na kanale jakiegoś unboxingu, więc dzisiaj ruszamy z kolejnym pudełeczkiem, które sobie razem otworzymy. No i tym razem będzie to taka dosyć kontrowersyjna rzecz, bo zdania wobec tego produktu są dosyć podzielone. Niemniej jednak tutaj zdecydowałem się sprawdzić to sam, przetestować to dla Was, żebyście Wy nie musieli, także dzisiaj zrobimy sobie taki unboxing tego produktu, a jest to blender przenośny Blendigo, trzecia wersja już tego blendera. Tak się prezentuje. O, proszę bardzo, pudełeczko jest bardzo ładne, to trzeba przyznać. Mamy z każdej strony tutaj branding. No i co my możemy sobie tutaj wyczytać, słuchajcie, na tym pudełeczku? Na pewno bardzo ciekawe rzeczy, a mianowicie, że jest to blender przenośny, opatentowany design, większa pojemność, wydajniejsza bateria, funkcja Pulse Motion oraz technologia Blend Pro, na którą składają się nowy silnik oraz przeprojektowane ostrze. Przygotuj codziennie śniadania, posiłki, przekąski i desery z Blendigo 3. Włóż składniki do środka, naciśnij włącznik, ciesz się swoimi ulubionymi koktajlami gdziekolwiek chcesz. Bezprzewodowy, nowy wymiar komfortu użytkowania, przenośny Blendigo 3 ze wskaźnikiem naładowania baterii. Zapewni Ci maksymalną wygodę, dzięki czemu możesz zabrać go ze sobą wszędzie. Mocniejszy dzięki naszej autorskiej technologii Blendi Pro oraz nowej funkcji Pulse Motion. Nasz blender poradzi sobie z każdym wyzwaniem, co czyni go bezkonkurencyjnym na świecie. Brzmi ciekawie, zobaczymy ile w tym prawdy będzie. Kolejna rzecz, tylko nam się tutaj... O właśnie, wodoodporny, nie przejmuj się myciem i zachlapaniami. Dzięki maksymalnej szczelności i wodoodporności klasy IPX7 używanie blendera jest w pełni bezpieczne. Wydajny blender wyposażony jest w nowoczesną podwójną baterię, dzięki której na jednym ładowaniu możesz użyć go około 25 razy. Dodatkowo blender posiada port USB-C zapewniający szybkie ładowanie. Smoothies, koktajle mleczne, szejki proteinowe, musy dla dzieci, sosy, drinki i wiele więcej. Słuchajcie, zobaczymy to, sprawdzimy to sami, bo tutaj, jak już wcześniej wspomniałem, z tym produktem tutaj zdania są podzielone. Ja od razu na wstępie wspomnę, że kupiłem go za własne pieniądze i nie jest to w żaden sposób materiał sponsorowany, więc to, co zobaczycie w tym filmie, jest w pełni prawdziwą opinią. Nikt mi za to nie zapłacił, bo jak już wcześniej wspomniałem, kupiłem go sam. Ja już mam jednego Blendigo w domu, mam wersję pierwszą, dlatego też skusiła mnie wersja trzecia. Wersja pierwsza jest sporo mniejsza, więc no tutaj nie wszystko się do niej zmieści, natomiast wersja trzecia to już jest taki niezły tutaj byczek. No dobra, słuchajcie, odpakujmy go. Ja może troszeczkę wezmę wyżej kamerę, żebyście mogli sobie lepiej to wszystko tutaj zobaczyć. Pudełeczko było owinięte folijką. No i zobaczmy sobie, co znajdziemy tutaj w środku tego pudełka. Wita nas folia. Wita nas folia. W niej mamy naszego tutaj zawodnika. Na razie sobie go odłożymy na bok. Mamy oczywiście instrukcję. Mamy instrukcję. Tak to wygląda. Wszystkie podstawowe informacje, które możemy się dowiedzieć, to wszystko mamy tutaj. No i na samym dnie tego pudełka, bo tak jak widzicie, pudełko już jest puste, mamy kabel USB do USB-C, czyli kostkę musimy oczywiście mieć swoją. Kabelek taki krótki, o, tak to się prezentuje, do ładowania tego tutaj blenderka. No i teraz sam blender, czyli to, co interesuje nas z tego wszystkiego najbardziej. O, proszę bardzo, tak się on tutaj, słuchajcie, prezentuje. O, tutaj jakiś taki widzę wzorek, to jest chyba przycisk równocześnie do włączania. OK,
tą stronę. No powiem wam, że spoko. Jest dosyć ciężki, plastikowy. Tutaj mamy taki gumowy zaczep. Jakbyśmy sobie chcieli gdzieś tam hacać po mieście z nim. W co wątpię. Dobra. Otwórzmy dziada. Spora uszczelka. Spora uszczeleczka tutaj. Ale też spory jest sam blender i ta przykrywka do niego. Więc no tutaj myślę, że trzeba będzie, tak jak zresztą w tej mojej poprzedniej, pierwszej wersji, pamiętać o tym, żeby tą uszczeleczkę przy myciu wyjmować. Dlatego mamy też tutaj takie rowki. Nie wiem, czy widać, pewnie widać. Żeby sobie to wyjmować, żeby nam po prostu nie śmierdziało tymi koktajlami w środku. Tutaj mamy co? Mamy ulotkę, która nam w niczym tutaj nie pomoże. Blendigo, reklama ulotka i jakieś pierdoły. Po polsku. Cieszymy się, że dołączyłeś do naszej rodziny Blendigo. Mamy nadzieję, że będziesz czerpać radość z tworzenia pysznych przepisów i koktajli. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że kielich jest prawidłowo zamontowany. Trójkąt z tyłu podstawy blendera powinien pokrywać się z trójkątem umieszczonym na kielichu. Czyli tak samo jak w poprzedniej wersji, tej pierwszej, którą oczywiście mam. Jeżeli blender jest prawidłowo złożony, powinien migać zielonym światłem. W przeciwnym razie przycisk zasilania będzie migać na przemian zielonym i czerwonym światłem. Jeżeli blender się zaciął, potrząśnij nim i użyj trybu pulsacyjnego, szybko klikając dwukrotnie przycisk. Pamiętaj, że tryb pulsacyjny wyłącza się automatycznie po 5 sekundach. No dobra. Teoretycznie ma dużo kruszyć. Jak będzie w praktyce, to się okaże. Ostrza. Czy uda mi się skupić kamerkę na ostrzach? Nie chcę współpracować. Trochę postaram się. O. Teraz mniej więcej widzicie, jak wyglądają ostrza, jak są zbudowane. Nie ukrywam, że są większe niż w tej mojej pierwszej wersji. Zresztą w dalszej części filmu ja wam pokażę, jak wygląda ta pierwsza wersja, żebyście mogli sobie po prostu porównać to. Dobra, wracamy do tego widoku. To mam wrażenie, że też jest trochę lepiej wykonane niż w pierwszej wersji. No i jest zdecydowanie cięższy i przede wszystkim jest większy. A dlatego, że mamy tutaj podziałkę aż do 550 ml, słuchajcie, co tutaj widzimy, więc dużo więcej, bo tam chyba było 300. Także różnica jest naprawdę duża. A tak, zobaczcie, prezentuje się porównanie dwóch shakerów Blendigo. Ten większy oczywiście to jest wersja trzecia, natomiast ten mniejszy to jest wersja pierwsza. Tak jak widzicie, on już troszeczkę przeżył. Już wydaje mi się, że trochę ma dość, aczkolwiek przyznać muszę, że bateria trzyma dosyć dobrze. Próbuję znaleźć miarkę. On miał tu miarkę? Chyba nawet nie miał miarki. Natomiast już na pierwszy rzut oka widać, że ta różnica jest tutaj duża, prawda? Zarówno tego silnika, tej bazy z silnikiem, jak i samego kielicha. Także no, różnica jest naprawdę spora. Tutaj, tak żeby to... Zobaczcie sobie sam jakiś taki przekrój nawet. Ok, o. Tu też widać, jaka to jest różnica. No i tak się to, moi drodzy, prezentuje w porównaniu właśnie wersja pierwsza z wersją trzecią. Właśnie coś nam tutaj zamrygało. Rozkręcamy go, zobaczymy sobie, jak to dalej wygląda. Tutaj druga taka sama duża uszczelka, więc podobnie jak w tej z przykrywki trzeba pamiętać o tym, żeby ją po prostu wyjmować przy myciu, bo tutaj będzie się nam zbierało jakiś resztek z tych koktajli, więc musimy o tym pamiętać. No i port do ładowania USB-C. Rzekomo jest to wodoszczelne. Dziwne, no jak może być wodoszczelny port, który jest otwarty? Ja tego nie rozumiem. Ta informacja tutaj na tym pudełku to jest jakaś głupota. Wodoodporny. Nie przejmuj się myczem i zachlapaniami.
dzięki maksymalnej szczelności i wodoodporności klasy uzyskania. No to jest jakaś głupota. No słuchajcie, no nalejcie wody do złącza USB-C. Powodzenia. Tutaj mamy taki wypukły ten napis, więc fajnie designersko to wygląda. No i ostrze możemy sobie zobaczyć, jak to ostrze jest zbudowane. Jest pozakrzywiane, ma ząbki z jednej strony, a z drugiej strony ma takie noże, tak? Więc teoretycznie no spoko. On rzekomo ma kruszyć lód. Nie wiem. Wersja pierwsza Cocktaile robiła, ale nie do końca radziła sobie z jakimiś tam twardymi rzeczami. Zresztą on nie jest mi do tego potrzebny. On jest mi potrzebny do robienia odżywek białkowych, jakichś takich prostych koktajli. No ale dobra, będziemy to go testować w różnych warunkach, żeby ten test pokazał całą prawdę o tym produkcie, bo tak jak już wcześniej wspominałem, no skrajne są te opinie. No i co? Chodzi. Stanął. Okej, czyli to jest ten pulsacyjny? Przygasa. A, widzicie, to mamy taki manual. Spoko. I teraz tak. Okej. No i teraz manuala nie wyłączę. To jest ciekawe. Patrzcie, ale jaja. Okej. Dziwne, nie? Trzeba trzymać? Dobra, i teraz chodzi sam. No dobra, wiadomo, że jest to jakieś tam zabezpieczenie przed tym, żeby po prostu się silnik nam nie spalił. Dobra, słuchajcie, nie przedłużamy. Tak to się prezentuje, jeśli chodzi o sam unboxing. Jaki jest blender, każdy widzi, zobaczymy sobie na testach. No i tyle. Nie wiem, czy zmontuję to na jednym filmie, czy zmontuję to oddzielnie, także wszystko się okaże w kroju. No a co, póki co ja się z wami żegnam, no i widzimy się na testach. Trzymajcie się i do zobaczenia.